Jestem córką Henryka Gossa, człowieka, który jako młody, zaangażowany patriota poświęcił swoje życie dla ojczyzny, bo kiedyś były takie pojęcie patriotyzmu było i uważał, że to było jego obowiązkiem i powinnością. Moi rodzice byli śliczną parą, pobierali się w roku 1934, w Farze mieli ślub, oczywiście wtedy nie było żadnych wesel wielkich, tylko były po prostu śluby. I ja już się urodziłam w listopadzie, jestem najstarszą ich córką i ojciec pracował jako urzędnik państwowy w ZUS-ie. ZUS powstał w tym samym roku, doczytałam się tego teraz w prasie. Prezydent Mościcki podpisał w tym samym roku powstanie ZUS-u. W 30 nowoczesnym. W domu, tak jak mówię, bardzo szybko pojawiło się 3 dzieci. Moja siostra Ewa i brat Jacek, który ojca już nie poznał, bo ojciec był zmobilizowany w czerwcu 1939 roku i chodziliśmy do niego do Koszar, był na Matejki nad Bzurą, gdzie został wzięty do niewoli. Nie był oficerem, był podoficerem i był w Stalagu w Neubrandenburgu i potem pracował w zakładach kolejowych. I w tym czasie, to rok był 40 do 42, w tym czasie przysyłał nam, bo miał niemieckie kartki żywnościowe i nam je przysyłał i wtedy ratował nas przed wielkim głodem. Bo Poznań należał do tych miast, że myśmy cierpieli straszny głód. I dzięki niani, która umiała ugotować zupę z dyni, tort z marchwi, czy odwrotnie, przeżyliśmy te lata głodu. I w 1943 roku dostał urlop i przyjechał do Poznania na urlop, gdzie u swojej siostry na ulicy Jackowskiego spotkał swojego szwagra, który był technikiem dentystycznym. I u niego zorganizowała się ta sieć organizacji. To była organizacja wojskowa, która miała za cel połączyć się z AK. Taki był ich cel. Mój ojciec był przedstawicielem na województwo. Ta jego działalność to była krótka niestety, bo on przyjechał chyba na wiosnę 1943 roku na ten urlop. Pierwszy raz przyjechał z tych zakładów kolejowych, gdzie pracował w Neubrandenburgu. I przyjechał na urlop i od razu się tam, że tak powiem, był tam jakiś doktor Lewenstein, który wydawał im te lewe zwolnienia lekarskie. I oni załatwili ojcu chorobę jakąś tam, wrzód żołądka czy coś i na to już ojciec do tych Niemiec nie wrócił. Narodowa Organizacja Wojskowa. I ojciec działał i muszę powiedzieć, że bardzo mało widzieliśmy go wtedy w domu, bo cały czas właśnie był zaangażowany. Były te żale rodzinne mojej matki, która mało na ten temat mówiła, była w ogóle dzielną kobietą, że za dużo przesiadywał u tej siostry, nie? 15 października był aresztowany właśnie na Jackowskiego, gdzie był ten kocioł potem i tam moja kuzynka i ciotka były zamknięte dosyć długo, podobno 2 tygodnie, a gestapowcy siedzieli w mieszkaniu i kto tylko przyszedł, był wyłapany. I wieczorem tam myśmy mieli jeden pokój, takie małżeńskie łóżko i myśmy dzieci, siostra i brat już spali, a ja jeszcze tak czujnym okiem patrzyłam i przyjechali 2 panowie. Przyjechali w tych czarnych płaszczach i tych kapeluszach, nie zdjęli tych kapeluszy. I ja oczywiście oczami dziecka wodziłam za nimi, oni w szafie, szukali w szafie tylko. I on odezwał się do mnie w pewnej chwili, Schlafen, Kinder, Schlafen. Oni byli tylko zainteresowani rewizją. A potem okazało się,
że na stole stała taka tak zwana, jak to się robiło, te papierosy, takie pudełeczko i tam podobno było dużo papierów ojca organizacyjnych, między innymi, to wiem, na pewno przepustki do guberni, do Łodzi, bo widocznie ta organizacja chciała mieć jakiś szeroki zasięg. I tam były przepustki właśnie przede wszystkim do Łodzi, czyli że tam był jakiś kontakt dalszy. Ale tego oni nie znaleźli. Oni tylko szukali w szafie. Brat mi mówi, że mama mu kiedyś mówiła, że w międzyczasie był ktoś z organizacji, też w tej szafie szukał. Mama po wojnie, jak już nie było już wymiany niemieckich pieniędzy, znalazła duże pieniądze u ojca w garniturze. Ale to nie były nasze pieniądze, to były pieniądze organizacji, które się zmarnowały. Wawrzyn, ten mamy ojca szwagier, a mój wujek był tym dentystą. No i oni mieli oczywiście złoto i oni próbowali, potem jak już ojciec był aresztowany, próbowali i ten wujek, próbowała ta ciotka ich jakoś wykupić. I tam spotkali takiego Niemca i ten polski Niemiec to był, który znał tego wujka, z Jeżyc też i on był gestapowcem. I Enkisz przyszedł do matki i ciotka też mu dawała złoto. I Enkisz, matka to mi opowiadała, że jak przyszedł Enkisz do niej po złoto, to zdjęła obrączkę i mu ją dała. Mama była aresztowana też w domu żołnierza. Była 3 dni chyba i była konfrontowana z Enkiszem. I była nawet wywieziona, ja nawet nie wiedziałam, że jakiś oddział był na Placu Wolności Gestapo. Ja nie wiedziałam o tym. I mama była tam dowieziona i tam była konfrontowana z Enkiszem. I Enkisz jej powiedział wtedy, niech pani mnie nie broni, bo ja jestem już spalony. I był zlikwidowany Enkisz, bo Niemcy, wiadomo, łapówkarstwa nie znosili. I dopiero do niej dotarło, że ona nie jest, że tak powiem, stroną w tym, że jej nic już nie grozi, tylko że chodzi o Enkisza. I dlatego ją tam dobrze w tym domu żołnierza traktowali. Tylko roznosiła jedzenie, ale mówi, widziała rzeczy potworne, których nie da się opisać. To tak mówiła, że jak wchodziła do tej celi, czy podawała to pożywienie ludziom. No i po aresztowaniu ojca byliśmy z nianią, raz chyba byliśmy w tym Forcie 7 i szliśmy z Górczyna piechotą po obrzeżach Poznania, gdzie wtedy były przy szosie okręże i tylko pola. I szliśmy do Fortu 7, nie zdając sobie w ogóle sprawy, jaka jest tam możliwość podania czegokolwiek. No i oczywiście mieliśmy ze sobą kozę, która się najadała przy okazji, bo koza też nie miała co. Nie tylko my nie mieliśmy co jeść, koza też nie miała co jeść, a żywiła nas. Więc szczególnie brata, który jak ojca wzięli do wojska w 1939 roku w czerwcu, a brat się urodził w maju, no to wychowany był właściwie na tym kozim mleku. Bo przydział przez Niemców był taki dla małego dziecka kwaterka mleka pełnego, a my z siostrą starsze dostawałyśmy po kwaterce odciąganego mleka. Taki był przydział. No i szliśmy do tego fortu, gdzie oczywiście nie zostaliśmy wpuszczeni i tą zupę, którą mieliśmy dla ojca, wróciła do domu ku naszemu zadowoleniu, bo mieliśmy co jeść. Dzieci nie rozumieją tego. Ja pamiętam, ja byłam po prostu ucieszona, że zupa wróciła. I potem słyszałam od pani tej Leśny ona się nazywała, i ojciec był rozstrzelany razem z moim ojcem. Miał 40 parę lat. Tylko mówiła, bo siedziała też w tym Forcie 7. Obydwie te panie, te łączniczki były, że ona widziała, jak ojca bardzo katowali tam w tym Forcie 7. To widziała.
Natomiast potem do obozu w Żabikowie bywaliśmy dużo razy. Myśmy stali w kolejce. Ten punkt przyjęć paczek był w tym miejscu, gdzie jest ściana śmierci, tylko z drugiej strony, od ulicy, no bo oczywiście na teren obozu nie byliśmy wpuszczani. I tam się czekało i panie doszły do mama i ta niania, że trzeba jak najprostsze rzeczy dawać, bo wtedy one były przyjęte. Na przykład smażony chleb. To taka rzecz dotarła do tego więźnia, bo im coś było, jeżeli nawet zdobyły coś dobrego, to wiadomo, że to do tych więźniów nie docierało. Ale to my w tym punkcie staliśmy w strasznych kolejkach. Te kolejki tych kobiet były prawie, że do tej głównej ulicy, nie? No bo tam bywamy teraz i ta ulica jest w stanie niezmienionym jeszcze, nie? No i jak urzędnicy przy tym, takie było tam okienko i tam żeśmy podchodzili i podawaliśmy to, co, no bo wszystko tam mama, co miała w życiu, to wszystko sprzedała w czasie wojny, nie? Bo nic nie było. Był alarm, bo często były w czasie wojny alarmy. Na szczęście były tylko takie próbne, czy może zbliżały się jakieś samoloty. I ten tłum kobiet nie chciał się, i oni wyszli, ci gestapowcy, żeby te kobiety się wycofały, bo podejrzewaliśmy te kobiety, znaczy ja jeszcze byłam dzieckiem, że będą przepędzać gdzieś więźniów z powodu alarmu. I nie chciały się wycofać te kobiety. Ten tłum stał na tej ulicy, a ci Niemcy, że mają się wycofywać w stronę teraz już autostrady, nie? Tej głównej ulicy. A kobiety stały murem i liczyły na to, że zobaczą kogoś ze swoich i zaczęli strzelać w powietrze gestapowcy. To pamiętam. Raz widziałam ojca po raz ostatni, budował barak i w ogóle, bo tam nas stał tłum tych kobiet, które chciały tam podać coś, w ogóle nie spojrzał na nas, w ogóle nie patrzył. I ta Janka, tylko ta nasza niania, zwróciła uwagę, że tam ojciec wasz pracuje na tym dachu. No a te pocztówki przychodziły takie po niemiecku pisane pięknie. Aż się dziwiłam, że ojciec tak pięknie po niemiecku pisał, ale były takie standardowe, nie? Meine liebe Frau und Kinder, ich bin gesund, i takie jakby pod dyktando były, nie? I jeżeli chodzi o to, to wiem, że ta ciotka Nina dotarła do Urzędu Stanu Cywilnego i pierwsza wiedziała o tym, że ojciec nie żyje, i nie powiedziała matce. No bo Niemcy bardzo porządni, mamy piękną metrykę, taką przez Niemców, jeszcze mama po wojnie była w Anglii i wyciągnęła tą metrykę, taką światłokopię, i że przez rozstrzelanie jest dokładna metryka. I on miał wyrok śmierci. Niemcy byli pod tym względem konsekwentni. Po wojnie byliśmy, tylko nie jak te szczątki były przenoszone na Cytadelę, nie? To jeszcze, bo myśmy potem wyemigrowali do Szczecina. I dobrze, bardzo dobrze, żeśmy z tego Poznania wyszli, bo Poznań był taki tradycyjny i mamie by było bardzo ciężko tutaj. A tam był taki luz, różne, no bo to przeżyliśmy, nie? Było i zachód, chociaż Poznań niby zasiedlał Szczecin, jeżeli chodzi o urzędników, to Poznań, ale ludność była różna, nie? I tam się dobrze czuliśmy w tym środowisku. Jeżeli chodzi o moich rodziców, to był to w ich życiu właściwie krótki epizod. Nie zdążyli się zżyć naprawdę, 3 dzieci było. Także ojciec przyjechał i od razu się wplątał w tą organizację i właściwie go już nie było. Mama była piękną kobietą i nie związała się już z nikim, bo po wojnie jak ktoś widział 3 takich małych dzieci, to uciekał, że myśmy nie mieli, myśmy z siostrą nie dostały renty. Brat już potem dostał,
ostatni z nas dostał i skończył normalnie studia we Wrocławiu, Akademię Ekonomiczną, a myśmy z siostrą, i jeszcze to pamiętam, że mama miała przyznane prawa, ale z powodu tego, że był w prawicowej organizacji, nie została jej udzielona ani jej, ani nam żadna renta. Także myśmy się wychowali bez pomocy państwa. Ojciec powiedział, że dzieci bez ojca się wychowają, a bez ojczyzny nie.